A więc na początek znaleźliśmy apartament na Bookingu, Krupówki 43, z widokiem na Krupówki i na góry. Elegancko, w sam raz na weekend, schludnie, czysto, wszystko co potrzeba. Na Krupówkach typowo drewniane, góralskie zabudowanie. Można spotkać też koniki z wozami oraz koniki z sańmi. Zrobiliśmy sobie kulik w nocy. Zabrali nas gdzieś na jakąś górę. Rycerz. A to zgaśnie zaraz. No i z tej góry można sobie zobaczyć panoramę miasta. No najlepiej wygląda oczywiście w nocy, dlatego też te kuliki organizują pod wieczór. No a z tej oto góry zabrali nas do góralskiej chaty na imprezkę i grzańca. Hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, Najwięcej atrakcji jednak na Gubałówce. Tutaj mamy tramwaj na Gubałówkę i może was tutaj odstraszyć kolejka na peron, ale się w ogóle nie przejmujcie, nawet jakby miała z kilometr, bo ta kolejka zabiera 2000 ludzi na godzinę, także to bardzo szybko idzie. Tu jeżdżą dwie kolejki, się wymijają i to jest moment. A żeby nie stać w kolejce do kasy po bilety, to można kupić bilet w biletomacie na Krupówkach pod numerem 20. Podam wam lokalizację w opisie. Bilety może nie są tanie, bo 200 zł na 5 osób żeśmy zapłacili w tom i z powrotem. Jak ktoś ma więcej czasu i energii, to po lewej stronie od kolejki jest szlak, można sobie wejść. No i dojechaliśmy na szczyt. A na szczycie tor saneczkowy, oczywiście otwarty w lato. Byliśmy w lutym, także jest zamknięty, ale mamy ładny widoczek i wiele innych atrakcji, do których zaraz dojdziemy. Jest gdzie zjeść, posiedzieć, oglądając przy tym widoki. Jest gdzie wypić i się czymś rozgrzać. Dużo atrakcji dla dzieci, kucyki, salony gier. Park linowy, też otwarty tylko w lato, ale chyba warto, bo jest dosyć wysoki, dosyć potężny. I jednocześnie z niezłym widokiem. Gubałówka sama w sobie jest dobrym tarasem widokowym na Tatry. Mamy pontony na sucho, pontony na śniegu dla mniejszych dzieci oraz pontony dla większych dzieci. Także nie ma co, idziemy na kamikazę. Dobrze, że schudłem, bo tylko do 100 kg. Dobra. No, jest elegancko, normalnie jak na zjeżdżalni na basenie podobnie, tylko że na śniegu zamiast w plastiku. Fajniejszy klimat na pewno.
A teraz już wracamy. A zaraz obok pontonów mamy szkółkę narciarską. No i oczywiście czym by były góry bez harnasia. Kurde! A widzi! O! Cyk! No i oczywiście mamy bar u Sylwii, gdzie można się ogrzać. Myślę, że każdy coś dla siebie tutaj znajdzie. Dla każdego coś dobrego, fajny wystrój. No i co jeszcze tu mają? Oczywiście mają naszego harnasia na straży. Pilnuje porządku. A więc idziemy dalej szukać wrażeń. Drewniane góralskie chatki, oczywiście, w których są restauracje. Mamy mini zoo. Kościółek dla wierzących. Koniki. Po góralsku. Tu i można po pijaku pojeździć samochodem. I się pozderzać. Oh shit. Można kupić sobie jakieś skórki. Póki co idziemy jeszcze popatrzeć na widoczki. I powoli się będziemy zbierać. Restauracji od groma, z tarasami widokowymi w środku i na zewnątrz. A teraz uciekamy z powrotem do naszej kolejki, do naszego tramwaju, czy jak zwał, tak zwał, w każdym razie tam. Kolejka długa, ale trwało to z 10 minut, tak jak mówiłem wcześniej. No i jedziemy na dół. Z środka bardzo ciekawy widok, bo ma dach obszklony i mamy widok prosto nad Tatry. Na żywo to wygląda zajebiście. Ciekawe, czy oni tak zgadują? Ja w tą, ty w tą? A na dole pod Gubałówką można kupić naprawdę dobrej jakości ciuchy, niekoniecznie tanie, ale na pewno dobrej jakości. A na Krupówkach poszliśmy jeszcze do restauracji Zapiecek, która ma bardzo dobre opinie i rzeczywiście ma dobre opinie, a oprócz tego ładny wystrój. Idziemy dalej. Następnie prawdziwe wrażenie na nas zrobiła góralska kryjówka. Żarcie było po prostu nieziemskie, dobrej jakości, ogólnie moja ulubiona restauracja, a jeżdżę po świecie sporo, jadłem tu i tam, no ale to mnie rozbroiło. Wszystko podane no idealnie, perfekcyjnie. No, powiem wam tak, przerosło oczekiwania, ja się boję, że ja nie wstanę w ogóle z tego stołu. No bo żarcie, no to no pierwsza klasa,
Nie wiem, co ci kucharze robią, skąd oni mają te zwierzęta, że one są takie dobre po pieczeniu, ale mają. Mają i warto tu wpadać. Idziemy teraz dalej zobaczyć, co jest za nami tam. Przy okazji pozdrawiamy Basię i Darka, bo co bez tych kelnerów by tam było. No jest z czego wybierać. No to jeszcze na sam koniec poszliśmy do Muzeum Oscypka. Sami mogliśmy sobie zrobić oscypki. Też polecam, bo to jest bardzo zdrowe jedzonko, łatwe w wykonaniu i potrzeba tylko jeden składnik. Do zobaczenia w następnym odcinku, w następnym miejscu.